oświadczam wam, że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz Nikodem Dyzma to oszust, łajdak, hochsztapler i kompletny kretyn. Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę, na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. Cześć, witam was. Moi drodzy, dzisiaj na tapetę wziąłem Obajtka, brudną pałę. Powiem wam tak, doczekaliśmy się czasów, kiedy Obajtek traktowany jest jak jakaś gwiazda. Dziennikarze biegają za nim, jakby, nie wiem, przemówić miał sam Bóg. I nie są to ci z Republiki czy z tych pisowskich mediów, tylko wszyscy dziennikarze. Podobne zjawisko zauważyłem też w Stanach Zjednoczonych w przypadku Trumpa. Wszyscy wiedzą, że to przestępca, ale poświęca mu się znacznie więcej czasu antenowego. Dlaczego? Bo to się sprzedaje. Karmiona tym syfem publika chce więcej i więcej, a później jest płacz, lament, że w telewizorze sieczka, że w prasie sieczka, a lud ogłupiały. Ja wam przedstawię inny sposób na chama, inaczej go po prostu przedstawię. Przedstawię tak, jak ja to widzę. Cham, który wszystkich lży, obraża, nęka krzykiem, jest zawsze oburzony, gdy ktoś mu odpowie jego językiem, bo cham to po prostu cham. Zrozumie, gdy, nie wiem, go zaboli, gdy się do niego przemówi jego własnym językiem. I tutaj, w dzisiejszym materiale, chciałbym przedstawić wam właśnie Obajtka oczyma, które widzą troszeczkę inaczej niż większość ludzi, a już na pewno inaczej niż widzą to oczy pisowców. A takie mam pytanie, jeśli można, panie, ale to co tu się dzieje, to normalnie na żywo leci? Na żywo, oczywiście, że na żywo. A co pan powie, to patrz pan, ty, a dobrze, że mi się jakiś wulgaryzm nie wyrwał, nie, ty? Ale by wstyd był, nie, jakby mi się tak kurwa wyrwało. O kurwa. Dobra, i pozwólcie, że przypomnę, a niektórych może poinformuję, jak Daniel Brudna Pała dostał pracę w Orlenie. W ramach tak zwanej afery mailowej ujawniono mail mający pochodzić ze skrzynki pocztowej Obajtka, który zaadresowany miał być do ówczesnego ministra rozwoju, czyli Mateusza Morawieckiego. Obajtek Obajtek sam siebie polecił w nim jako kandydat do Rady Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa. Do wiadomości miało być dołączone CV, mający być opisem doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz osiągnięć Obajtka. Obajtek miał polecić się wówczas jako potencjalny członek Rady Nadzorczej, o ile zostanie zgłoszony do objęcia tej funkcji przez Skarb Państwa lub spółkę, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% zgodnie z przepisami ustawy antykorupcyjnej. Taki żarcik. Z życiorysu wynika, że znajomość angielskiego Obajtka jest na poziomie średnim. I zapamiętajcie proszę te słowa. Znajomość języka angielskiego Obajtka jest na poziomie średnim. Wtedy jeszcze kandydat Obajtek przedstawia się jako cechujący się bardzo dobrze znajomością rynku finansów, inwestycji, komputera, pakietu Office. No i oczywiście dobry język angielski. Podejrzewam, że angielskiego uczył go nie kto inny jak sam nasz Andrew Duda. Jak wiecie, Andrzej też perfekcyjnie zna język angielski, mimo że się cały czas uczy.
Przy okazji i Obajtka nauczył angielskiego. Czemu ja tak cisnę o tym angielskim? To w dalszej części będzie, także oglądajcie, żeby nie przegapić. Ma ogromne możliwości, niezwykłą determinację. No i to coś takiego, co daje Pan Bóg, a co trudno zdefiniować. Tą aurę, którą wokół siebie tworzy. Pedał, trefy, no to jest 100%. Przyjacielu. Nie damy się, mamy go i tak weźmie. Ja Tesla. Wtedy ten, ładnie taka ulica, brudna pała. Na mnie to wiesz, no ale no co mam zrobić? Kurwa, no to jeszcze tak skończyłyby się nam, kurwa, zajęlibyśmy się, a Rosek, czym innym, nie ten elektrofan, wiecznie, po prostu mi kurwa bokiem wychodzi. Stary puc, który na emeryturze powinien siedzieć po 60, a drugi już kurwa koło 70 ma, no. Tarnobrzeg, Żaga, Grzary, co to za dziury, no. Jak pewnie wiecie, nasz Daniel Brudna Pała jakieś 2 tygodnie temu był na komisji. W końcu raczył się łaskawie zjawić. No jak wiecie, poszukiwań było co nie lada. No nikt nie mógł go znaleźć, policja go nie mogła znaleźć. Pisma nie były doręczane. Powiem wam, mnie to trochę dziwi. Wiem, że to już jest woda po kisielu generalnie, bo ta komisja się odbyła, Obajtek się odnalazł. I o tej komisji też jeszcze chcę powiedzieć i w Sucharze dłuższe takie wystąpienie wam wrzucę na koniec, bo kto będzie chciał oglądać, to sobie obejrzy. Po prostu w Sucharze, w tych nagraniach Obajtka, znaczy z tej komisji, dlatego to wrzucam, żeby pokazać wam jego chamstwo, prostactwo, po prostu małostkowość tego człowieka. Ale to już na koniec. Jeśli chodzi o Obajtka, naprawdę się dziwię, że tak długo się z nim piórali, tak długo go szukali, no tak długo nie mogli doręczyć pisma, sprowadzić go na komisję. On jawnie śmiał się z przepisów prawa, śmiał się z komisji, śmiał się z policji, śmiał się ze wszystkich i dziwię się, że oni to, znaczy chodzi tu o koalicję rządzącą, że to przez tyle czasu tolerowali. Gdzie można szukać Daniela Obajtka? Daniela Obajtka można szukać w jego rodzinnej miejscowości w Stróży, gdzie ma duży dom 270-metrowy. Zresztą bardzo ładnie położony na górze. Jak ktoś jedzie w kierunku Zakopanego, wystarczy te 3 kilometry odbić i można go tam znaleźć. Daniela Obajtka można również szukać w Myślenicach. Ma tam na ulicy Powstańców 2 mieszkania. Można go szukać również w kolejnej nieruchomości w Małopolsce, w Łężkowicach. Co prawda ten dom podobno już jest sprzedany czy przepisany na jego wspólnika cichego z innych podmiotów gospodarczych. No ale państwo jakbyście się zapoznali z tymi informacjami, które mamy tutaj z prokuratury, z policji, z tymi notatkami. Tam często się pojawia na przykład, że w jednej, w drugiej, może w trzeciej nieruchomości przebywała jego pierwsza żona, w innych przebywał ktoś inny. Te osoby dalej mają kontakt z Danielem Obajtkiem. To nie jest tak, jak mówią, że go nie widziały od grudnia. Być może go nie widziały, ale to, że mają bezpośrednie relacje, nie jest żadną tajemnicą. Od ponad 20 lat również Daniel Obajtek ma swoje nieruchomości w gminie Choczewo. Na przykład jest dysponentem i właścicielem 4 domków letniskowych w Kopalinie. Czy pan jest agentem Zresztą- nieruchomości? Przepraszam, bo to...
Zajmowałem się po prostu Danielem Obajtkiem, tropiłem jego nieruchomości i chciałbym, aby opinia publiczna wiedziała, gdzie można szukać Daniela Obajtka. A w jaki sposób Bo pan się zajmował? Skoro policja nie może mu dostarczyć tego wezwania, to być może właśnie Polki i Polacy Markasowe wyślemy. będą mogli wskazać, gdzie aktualnie przebywa Daniel Obajtek i ułatwić tą sytuację, bo nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to jest unikanie przez niego i celowe działanie, że się tutaj nie stawia. Oczywiście Daniela Obajtka można również szukać w Łebie, gdzie ma pensjonat, można szukać w Warszawie, na Bemowie, gdzie też ma duży apartament kupiony z 50% rabatem. Można go słuchać na jego nieruchomościach na Mazurach, pewnie w szeregu innych miejsc. Mówię o tym, żeby każdy sobie uzmysłowił, jak Kropiwnicki mniej więcej. jak gigantyczną majątkiem dysponuje Daniel Obajtek. Gdzie jeszcze można go szukać? W Landskoronie na rynku. Tam też jest przepiękny dom wybudowany przez Daniela Obajtka w 2017 roku. Myślę, że też rozważałbym nieruchomości, niektóre przynajmniej na Węgrzech. Był tam członkiem Rady Nadzorczej w Funduszu Inwestycyjnym GTC, a nawet w Arabii Saudyjskiej, bo też z podmiotami z tego kraju miał swoje kontakty. Dziękuję bardzo. I teraz tak, tutaj właśnie wracamy do tego angielskiego Obajtka. Obajtek podczas tej komisji, która odbyła się 7 lipca bodajże do spraw afery wizowej, na swoich notatkach miał między innymi napisane, jak należy wymawiać angielskie nazwy firm. I tak miał napisane Consulting Group i Ernest Young. Obajtek 9 lipca, zjawił się w końcu na komisji do spraw afery wizowej, badającą największą aferę zarządów PiS-u. Ten obecny europoseł PiS-u zareagował dopiero na 4. wezwanie, bo twierdził, że był tak zalatany i zajęty kampanią do Europarlamentu, że nie miał czasu wpaść wcześniej. No, mówiłem właśnie o tym, że śmiał się po prostu polskiemu prawu w twarz. Obajtek na tej komisji ewidentnie zapomniał, że to on jest świadkiem i miał zeznawać. Był po prostu chamski, bezczelny, butny, arogancki wobec członków komisji. Wdawał się także w pyskówki z członkinią komisji, co zobaczycie w Sucharze Aleksandrem Neo z Trzeciej Drogi. Obajtek Horajko po prostu takim rżnął takiego wielkiego chojraka, na tej komisji. Drodzy Państwo, to jest debil pospolity w naturalnym środowisku. Wydawać by się mogło, że jest to osobnik spokojny, jednak nie dajcie się zwieść. Gdy debil spotka drugiego osobnika tego samego gatunku, może dojść do zaniżenia ilorazu inteligencji do poziomu piwnicy, bądź nawet parkingu podziemnego. Jako obserwatorzy możemy zobaczyć, że debil pospolity, nawet jako istota z pozoru żywa, często sama nie wie, co robi na tym świecie. Tutaj też to usłyszycie. Aleksandra Leo wypomniała mu sztuczne zęby za nasze siano, między innymi. Poza tym na niemal każde pytanie odpowiadał wymownym być może, przez co doczekał się nowej ksywki. Jeden co innego zawiadomiało o posiedzeniu komisji do afery wizowej. I tak jak wspomniałem, Obajtek został przyłapany na tym, że nie zna dobrze języka angielskiego, jeśli w ogóle. A z pewnością ma problemy z wymową w tym języku. No i tutaj właśnie wyciekły notatki Obajtka z tej komisji. Nie wiem, co mam zrobić. Pakowałem się z tym angielskim. Cholerny Oxford. Przecież oni od razu się zorientują, że ja ani B, ani me. George mnie nauczy. No ale żyjemy w dobie internetu i no mało co może, nie wiem, pominąć uwagę internautów
i wścibskie oczy dziennikarzy. I co sobie nasz anglista Obajtek wydrukował? No na jaw wyszło, że Obajtek na swoich notatkach napisał ręcznie, jak należy wymawiać angielskie nazwy firm. Tak jak wspomniałem, Consulting Group i Ernst Young. Prawdopodobnie chodziło o międzynarodową korporację prawniczą Ernst & Young oraz Boston Consulting Group, amerykańską międzynarodową firmę konsultingową. I powiem wam, że no w sumie ta wpadka Obajtka byłaby nawet w sumie zabawna, gdyby no nie kilka faktów. Ten na szczęście były prezes Orlenu w mediach przedstawia się jako bardzo wykształcona osoba. Skończyła prywatną Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu, no i nie tylko zresztą. Ten były prezes Orlenu przede wszystkim chwalił się tym, że w 2019 roku ukończył program MBA w języku polskim organizowany przez firmę szkoleniową Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów. Fonetycznie zapisywanie angielskich nazw przez Obajtka no, w sieci wywołało falę memów. No, nie ma co się zresztą dziwić. Ludzie, którzy robili memy, po prostu internaci, zastanawiali się, w jaki sposób 48-latek uzyskał dyplom MBA. No bo fakt, no teraz to już jest wiadomo, jak te dyplomy były. No parę złotych się sypnęło i dyplom był nawet Krasulski, który po podstawówce przydupa z Kaczyńskiego miał tylko szkołę podstawową skończoną i też dyplom MBA dostał, także no, Obajtek miałby nie dostać. Powiem wam tak, jego notatki skojarzyły też się fanom z fonetycznym zapisywaniem angielskiego piosenek, na przykład Pretty Woman. Zresztą takich przykładów można by było dużo wymieniać. Powiem wam tak, z tego co później Obajtek się tłumaczył z tych jego zapisków, to, że ma ten rzekomy zespół Touretta. No pamiętacie, gdy wyszło na jaw te nagrania Obajtka, gdzie rzuca mięsem na prawo i lewo i pisowska wtedy TVP tłumaczyła to zespołem Touretta. Specjaliści, którzy zajmują się tą przypadłością, no powiedzieli jasno, że to nic z Tourettem nie ma wspólnego. No, cała ta narracja, tą całą narrację po prostu szlak trafił. Ale pamiętajcie, moi drodzy, że jest to osoba wierząca, chodzi do kościoła, jest ochrzczona. Więc tak jak mówiłem w którymś materiale, z Bogiem na ustach lepiej się kradnie, lepiej się przeklina, lepiej się pomawia, lepiej po prostu być zwykłym, pospolitym bucem. Ja jestem człowiekiem, który jest chrzczony i pragnę wszystkim zaznaczyć, którzy mówią, że nie są w kościele, że kłamią, bo tak naprawdę każdy ochrzczony człowiek jest w kościele. W związku z tym byłem wychowany w wierze chrześcijańskiej i Bogu dziękuję, swojej babci, prababci, rodzicom, że wychowali mnie w tej wierze katolickiej. Dla mnie Kościół jest bardzo ważny, uczestnictwo w mszy dla mnie jest bardzo ważne. Dziś spotkałem się z wieloma ludźmi z rodziny Radia Maryja. Wszystkich chcę pozdrowić i nie wstydźmy się pokazać, że wierzymy, że liczymy na siebie, że jesteśmy jednością, bo Kościół to jest jedność i nigdy nikt tej jedności nie złamie. Ktokolwiek by chciał to zrobić, po prostu polegnie. Tu czuć Kościół, czuć ludzi, czuć atmosferę, czuć ludzi, którzy chcą zmieniać siebie, ale i też zmieniać otoczenie wkoło nas. Bardzo dziękuję. Wielki Bóg zapłać. Wracając jeszcze na chwilę do tych notatek Obajtka.
Tak się zastanawiam. Gość, który pisze sobie consulting, Jank, no sorry, ale nie da się bez śmiechu. Był prezesem tak dużej firmy jak Orlen. Może mi ktoś wytłumaczy, jak, kurwa, jak? Kwestia zysków i strat, to tutaj specjalnie pomijam to, bo o zyskach i stratach różnych firm to będzie osobny materiał, prawdopodobnie w niedzielę. Dlatego tutaj kwestię nawet Orlenu specjalnie pomijam. Poczekajcie do niedzieli, bo w niedzielę myślę, że przygotuję dla Was ciekawy materiał. Właśnie teraz też jest, no, że tak powiem, modny na ustach pisowców, jak to za tej koalicji przez 6 miesięcy wszystkie firmy po kolei padają, są zwolnienia, że zapisu tak się dobrze trzymały, a nagle wszystkie tracą miliony, miliardy, ale tutaj nie będę tego Wam zdradzał. Ten materiał będzie w niedzielę. I teraz jeszcze na chwilę wrócimy do naszego pana brudnej pały. Jak wiecie, Obajtek przed polskim wymiarem sprawiedliwości uciekł, a przynajmniej tak myśli, że uciekł do Parlamentu Europejskiego. Tak, do tego znienawidzonego Parlamentu Europejskiego, do tej znienawidzonej Unii Europejskiej, gdzie jest same lewactwo, zgnilizna. Nasz Danielek tam zwiał, bo chce się uchronić przed więzieniem. Tylko może nie wziął pod uwagę tego, że w Parlamencie Europejskim też mogą zdjąć immunitet z niego. Ale to, że się dostał do Parlamentu Europejskiego, to jest jedno. Nasz Danielek chyba nie wziął pod uwagę jednej rzeczy, że tam nie będzie mógł mieszać w papierach bezkarnie, jak to było za rządów PiS. Obajtek jako poseł do Parlamentu Europejskiego musiał ujawnić swoje dochody z ostatnich 3 lat. I tutaj, no ciekawostka, gdyby nie został europosłem, pewnie byśmy się nigdy o tym nie dowiedzieli, bo jak ta główna narracja pisowska była, że on groszem Obajtek zarabiał, że on tam no niemalże ledwo koniec z końcem wiązał. A tutaj, moi drodzy, z oświadczenia majątkowego wynika no z grubsza co innego. I tutaj z jego oświadczenia właśnie dla Parlamentu Europejskiego wynika, że tylko w Orlenie w latach 2001-2004 zarobił ponad 9 milionów złotych. I uwagę tutaj zwraca jednak głównie zatrudnienie na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego w węgierskiej firmie budowlanej. I tutaj się zaczynają małe schodki, wam powiem. Znaczy pan Daniel Obajtek w jednym z dokumentów, które musimy my przedstawiać w ramach transparentności, którą zachowuje Parlament Europejski, zadeklarował, że w ostatnich miesiącach był utrzymywany przez jedną z węgierskich firm w znaczącej kwocie przewyższającej chociażby uposażenie posła do Parlamentu Europejskiego i jest zadaniem również sprawdzenie przez Parlament Europejski, czy być może w tej sprawie nie dochodziło do jakiegoś konfliktu interesów. Czy te osoby, z którymi on był związany personalnie i biznesowo, nie były powiązane z firmą MOL, której zostały sprzedane stacje polskiego Lotosu. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Obajtek jako poseł do Parlamentu Europejskiego musiał podpisać zobowiązanie do przestrzegania przepisów kodeksu właściwego zachowania przy wykonywaniu swoich obowiązków. W związku z tym był zmuszony ujawnić swoje dochody z ostatnich 3 lat. I tutaj z opublikowanego oświadczenia wynika, że Obajtek tylko w Orlenie w latach
tak powiedziałem 21, 24, zarobił ponad 9 milionów złotych. Interesujące jest jego zatrudnienie na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego w węgierskiej firmie, którą właścicielem jest członek rodziny Orbana. No taki przypadeczek mały. I tutaj się nasuwa pytanie, czy ta pensja, którą dostaje na Węgrzech 15 000 euro, ma jakiś związek ze sprzedażą Lotosu Węgrom. Przypomnę, tak na szybkiego przeliczając, że to jest jakieś plus minus 64 000 miesięcznie. No, za darmo takich pieniędzy się nie dostaje. I czy to się nie gryzło, bo był jako prezes Orlenu i też był zatrudniony właśnie w tej węgierskiej dużo powiedziane, zięcia bodajże Orbana w firmie budowlanej Bayer Konstrukt na stanowisku dyrektora rozwoju biznesu międzynarodowego. No i tak właśnie z tego oświadczenia, które musiał złożyć, no notabene cały czas tam pracuje, pobiera wynagrodzenie w wysokości 15 000 euro, czyli jakieś 64 000 złotych miesięcznie. Także Orban dba o swoich i podejrzewam, że ma to związek też właśnie ze sprzedażą części majątku, znaczy Lotosu właśnie proputinowskiemu Orbanowi. Też oczywiście był swojego czasu strasznie oburzony, że był podsłuchiwany, no bo jakże to podsłuchiwać prezesa, co innego jak się podsłuchiwało członków opozycji, członków rządu, no oczywiście konkurencyjnego rządu, wtedy nie ma problemu, wtedy to wszystko patriotycznie, wszystko zgodnie z pisowskim prawem, ale no nie daj Boże tak uczciwego człowieka jak Obajtek podsłuchiwać. No kto by to pomyślał? No zakrawa normalnie na aferę tysiąclecia i zdradę narodową, jeśli nie atak na samego Boga. Okej, moi drodzy, kończę, bo się znowu rozgadałem. Także, no jak zawsze, piszcie wasze zdanie, wasze opinie, jak to widzicie. Według mnie, no to jest, tak już nieraz powtarzałem, to jest wierzchołek góry lodowej, tego, czego my jeszcze nie wiemy, bo to, co jest na wierzchu, to jest tylko maleńka cząstka, wszystko resztę jest jeszcze ukryte, ale mam nadzieję, że stopniowo opozycja będzie to wyciągała i nie będzie brała jeńców. Tak zapowiedziałem w Sucharze Dnia, chamski, prostacki, inaczej, chamskie, prostackie wystąpienie Obajtka na komisji śledczej trwa około 10 minut. Kto ma ochotę, niech ogląda, kto nie, to nie. Specjalnie dlatego to dałem na sam koniec. Jak mi się uda jeszcze do niedzieli coś nagrać, to oczywiście z przyjemnością nagram. Jeśli nie, no to w niedzielę czat na żywo, jak zawsze. Ja wam już bardzo dziękuję i wszystkim tutaj też chcę podziękować za miłe słowa, za miłe komentarze. No i za te nieprzychylne też dziękuję. Zawsze jakiś zasięg robicie też. Także piszcie to, co wam leży na żołądku, że tak powiem. I na dzisiaj to tyle. I cóż, do zobaczenia przy następnych materiałach, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Pan na moment, że przerwie. Wypowiedź powinna dotyczyć tylko kwestii związanych z celem przesłuchania. Zakres swobodnej. To ja, przepraszam bardzo. Panie Ale przewodniczący. pan pozwoli. Teraz ja mówię.
Zakres swobodnej wypowiedzi osoby przesłuchiwanej określa artykuł 171, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Oczywistym jest zatem, że jest ona limitowana granicami określonymi celem tej czynności, co po prostu oznacza, że wypowiedzi świadka nie mają nic wspólnego z przedmiotem prac komisji. Pan przyszedł tutaj nam mówić o działalności Orlenu. To nie jest przedmiot badania tej komisji. Panie pośle, mam pytanie. Jaki jest minimalny metraż na osobę w Polsce? Panie przewodniczący, błagam pana, niech się pan przestanie kompromitować, 12 proszę pana. metrów. Ja wiem, że proszę pan pana, jest wie pan, ja panu coś zdecydowanie powiem. większych Ja metraży panu to wytłumaczę przyzwyczajony. tak prosto. Jak pan idzie na targi, kupuje pan owoce, czy się pan pyta, kto je zbierał, proszę pana? Niech pan naprawdę przestanie uprawiać generalnie jakąś szopkę polityczną, proszę pana. Powinien pan wstać, pogratulować nam tej inwestycji, no, panie- powiedzieć, budujecie silną polską gospodarkę, a pan chce rolę prezesa Orlenu sprowadzić do człowieka, który mierzy, proszę państwa... Proszę pana, nie. Od tego jest inspekcja pracy, inne organy... Proszę pana, chcę powiedzieć, że sprowadzamy rolę prezesa Orlenu Do czego? do osoby, która nadzorować miała inwestycje i odpowiadała za inwestycje. Proszę pana, widzi Inne pan, trzy. i znów pan Ale nie... proszę przestać, dobrze? Przepraszam, Dobrze, panie przewodniczący, jak chcę skończyć, że pan mówi o pan cały czas zatrudnieniu. mówi. Nie, no proszę pana, jak pan mi zadaje pytania, to mi pan przerywa, proszę pana. No to proszę odpowiadać. No więc odpowiada, Na a pytanie. pan mi przerywa i Nie. to jest na pytanie. Proszę pana, wie pan co, naprawdę trzeba, jeszcze raz podkreślam, nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem panu na te pytania, bo to są skomplikowane inwestycje i gdyby pan miał szacunek do społeczeństwa, to by mi pan nie przerywał, bo ja chcę obywatelom, Polakom wytłumaczyć procesy inwestycyjne, odpowiadać na proste bo pytanie. one nie wyglądają tak, jak pan mówi, jak mówi TVN. Poza tym, że jest pan bezczelny, ale do tego, proszę pana, już się zdążyliśmy przyzwyczaić, znając pana występy w różnych mediach. No proszę panią, jak pani nie wie o tym, że muszę przedstawić ład korporacyjny, żeby powiedzieć proszę panu, odpowiedzieć kto na jest pytanie. odpowiedzialny, no to ja nie wiem, jak ja mam odpowiedzieć, proszę panią, na to pytanie. Kto nadzorował tą No inwestycję? to jest ład korporacyjny, proszę pani, jak pani tego nie rozumie, chce pani Czyli odpowiedzieć. ład korporacyjny nadzorował inwestycję. Nie, proszę tak? panią, wie pani co, no widzę, no naprawdę, proszę państwa, nie wiem, jak to mam określić niewiedzę ze strony Ale Pan ma pani proszę wiceprzewodniczącej. odpowiedzieć na pytanie. Czy mogę Pan ma odpowiedzieć po na prostu pytanie? odpowiedzieć na proste pytania. A to jak chce pani prosto odpowiedzieć na pytanie? To proszę odpowiadać. Ale powiedzieć, pani kto przewodnicząca nie nadzorował daje mi tej możliwości. osobiście tą inwestycję ze spółki Orlen, w jaki sposób była raportowana zarządowi, czy zarząd zapoznawał się i jeszcze mam 5 razy powtórzyć, może pan zrozumie. Nie, ale proszę panią, nie Imię, dopuszczam nazwisko, pani do funkcja. słowa. Imię, nazwisko, Pan funkcja. problem z rozumieniem. Nie wiem, czy wynika to z osobowości, czy z celowo przyjętego sposobu występowania na dzisiejszej komisji. Jeśli Jeszcze z osobowości, no to może być jakieś usprawiedliwienie okolicznościowe dla pana. Widzi pani, to pani jest bezczelna, ale cóż, będę spokojny, proszę panią. Panie pośle, Będę spokojny. proszę się zachowywać tutaj normalnie, przyzwoicie. To proszę koleżankę po tej stronie powiedzieć, że się zachowywała przyzwoicie. Dostaje pan pytania i No i chcę proszę, odpowiedzieć. proszę odpowiedzieć imię, nazwisko, funkcja, ewentualnie departament, członek zarządu. Proszę pana, chcę odpowiedzieć na to pytanie, ale do tego jest potrzebny ład korporacyjny, jakbyście państwo nie wiedzieli. I zgodnie z ładem korporacyjnym 11 członków zarządu, za proces inwestycyjny odpowiedzialny jest członek zarządu do spraw inwestycyjnych, w tym czasie pan No i Sabat. trzeba było tak od Nie, razu. przepraszam bardzo, znów mi pani przerywa. Kto jest tu bezczelnym? Ja wiem, że proszę panią, pani jest tak nabuzowana, Proszę że pana, aż wie pani, proszę coś niesamowitego, świadka, ale świadek proszę pani. ma Panie odpowiadać pośle, na proszę te odpowiadać. pytania. Bo snucie opowieści spowoduje, że ta nasza komisja nie doprowadzi do celu, jaki mamy założony. Pan ma odpowiadać na pytania. A, to już macie państwo cel założony. To mamy może zacznijmy od założony tego celu. Mamy cel założony, uzyskanie informacji od świadków na temat legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w różnych obszarach i związanych z tym ewentualnych nadużyć albo nieprawidłowości. To jest cel, który stoi przed wszystkimi członkami tejże komisji. Jaki mają związek z tym celem pani pytania? Żadne pytanie, które Teraz pani pani mi zadała, pani nie ma przewodniczący. wspólnego... Bo co odpowiedzieć, panie przewodniczący? Bo widzę, Uwaga że tu nie była mogę do odpowiedzieć. członka komisji. Ale proszę pana, przerwano mi odpowiedź. Pani przewodnicząca mi przerwała odpowiedź. Nie. Nie, przerwała mi odpowiedź, proszę pana. Chcę odpowiedzieć, proszę państwa, że to nie ma żadnego związku z nielegalnymi
migrantami, proszę państwa, Proszę pana, do Polski. pan nie zna Nie ma przedmiotu- żadnego związku. Wszystkim, Mówimy proszę tu panią, nie. o 8 metrach kwadratowych, na których mieszkały po 3-4 osoby. Więc niech pan teraz tu nie wciska, że to są warunki, które panują wszędzie. Ale proszę... Czy panu nie wstyd, jako Ale byłemu proszę prezesowi, że pan nie dopilnował takich warunków? Ale jaki to ma związek, proszę pani, jak pani wyjedzie na każdą inwestycję, nawet na budowę dróg w Polsce, to są te same kontenery. O czym pani do mnie mówi? Niech pani zobaczy, przejedzie przez Polskę, bo może pani nie jeździ przez Polskę, Pan tak ale jak bardzo- pani jeździ, to są te same kontenery, proszę panią. Ale to jest prawda, Może, wie bo to pan co? sprawdzałem, proszę panią. To bardzo mnie to cieszy, proszę pani. Może ja nie znam Mogę inwestycji, sobie mówić dialektem, jakim a proszę panią pan, chcę. proszę pana, jak Prowadziliście widać- Gwarę Śląską, może być Gwara Nie znam Małopolska, odpowiadać dlaczego na mi pani tego pytania. zabrania? Pan, jak widać, nie zna przepisów prawa karnego. I mnie dziwi, szczerze mówiąc, że pan chojraczy sobie na mediach społecznościowych, błaznuje sobie tutaj na komisji. Tak jak pani. Może pan dowolnie sobie szczerzyć te swoje słynne, sztuczne zęby. Natomiast A pani swój powiem panu, botoks. Przepraszam bardzo. Nie, to No pan to ma jest- botoks za publiczne pieniądze. Natomiast wie pan co, ja na pana miejscu przeklinałabym dzień, w którym pan opuścił Pcin. Naprawdę. Panie... Wie pani co, ja pani dobrze, coś ale powiem. Dobra. Nie, proszę pana. Proszę pana, pan obraża tutaj... Proszę zaprzestać wycieczek do członków komisji. Proszę, nie, to właśnie dlatego pana upominam. Dlatego pana upominam. Proszę zaprzestać wycieczek do osób. Pana obowiązkiem jest tylko i wyłącznie odpowiadać na pytania. A pan ciągle tutaj za każdym razem próbuje zachowywać się inaczej. Nie odpowiada na pytania, uchyla pan się od jakiejkolwiek odpowiedzi. Nie, opowiada pan, tylko pan opowiada, nie odpowiada, opowiada pan. Panie Pan jeszcze? Pan ma prawo, pan ma obowiązek odpowiadać na pytania członków komisji. I również ma pan się obowiązek powstrzymywać się od wycieczek personalnych, czego pan nie może sobie podarować tego. Odpowiadam na... Pan kulturalną odpowiedź to nie wiem kiedy miał. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dla mnie zagadką jest, że taka osoba jak pan bez żadnych kompetencji, bez żadnej kultury, co pan Może już pan pokazał, Panie kierowała przewodniczący, czy standardy Orlenem. wobec mnie są inne? Cieszmy proszę się. pana? Cieszmy się, Proszę mnie. że nie używał pan tych wyzwisk i wulgaryzmów, które wszyscy znamy z taśm pana Obajtka. Dobrze. Teraz pan poseł Orliński. Jeszcze raz. A ja powiem państwu szczerze, znając państwa, co po niektórych podejście, bo odpowiadam tu zupełnie spokojnie, nie postawilibyście państwo żadnej inwestycji, mając takie podejście, jakie macie w Polsce. Ja rozumiem, tylko że to podejście zakłada przestrzeganie polskiego prawa na inwestycjach, które Od odbywają tego, się w proszę Polsce. pana, są polskie instytucje. Są instytucje pracy i inne, które mają prawo to nadzorować. Dobrze, czyli pan to nie prezes, było pan miasto polityk Obajtek, eksterytorialne pan, w państwie Orlen. Niezwykle ambitny tutaj menadżer o ambicjach naprawdę europejskich. Obajtek mówi, to mnie nie interesuje, umywam ręce. Nie, proszę pana, prezes Obajtek ma się zająć, proszę pana, rozwojem polskiej gospodarki, polskiego czempiona, proszę pana. Ale prezes Obajtek nie liczy ludzi na inwestycji w firmie, która za tą inwestycję jest odpowiedzialna.